kartkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i tutaj widzimy dwie śrubeczki. Tu jest jedna głęboko i tu druga głęboko. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe, podobne jak Nokii 3310, tej samej tutaj szerokości. Jedna już nam wyszła, zobaczcie jak ona jest długa. Ta śrubeczka jaka gruba i długa. I jeszcze została nam jedna śrubeczka. Już spróbujemy sobie ją wyciągnąć. Druga też nam wyskoczyła, zobaczcie. I teraz sobie podwadzamy naszą przednią obudowę. Tutaj zobaczmy w tych czterech ścianach. Tutaj w jednym miejscu. I tutaj sobie mocujemy i jedziemy po całej tej długości. Delikatnie, by tutaj blokad nam nie uszkodzić. Tutaj zobaczymy, naprawdę to jest bardzo opornie, jeśli chodzi o ten model telefonu. Staramy się tutaj nic nie uszkodzić, bo szkoda tego telefonu, bo jest fajny. Obudowa tutaj strasznie jest taka sztywna, więc może szybko pęknąć. No i tutaj widzimy, że nam prawie już odchodzi ta obudowa, ale jeszcze troszkę zostało. Jedna blokada. Chyba w tym miejscu. Ja już tutaj obudowę ściągnąłem, jak widzicie. Oczywiście pamiętajcie, by tutaj uważać na te zaczaski. Tu już jedno jest uszkodzone, no ale oczywiście nie przeze mnie. Ktoś tutaj uszkodził ten zaczask, bo tutaj już bardzo lekko się, jak podwadzałem, odchodziło. Ważne, żeby ono było tutaj sprawne, po to, żeby później lepiej trzymała nam obudowa, jak założymy. I tutaj zobaczcie, jak fajnie to wygląda wszystko w środku. Bardzo takie trochę zaawansowane. I tu widzimy, mamy dużo śrubeczek do odkręcenia. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, aż 9 śrubek do odkręcenia mamy. No to sobie działamy. Oczywiście pamiętajmy, by je odłożyć w inne miejsce. Być może są po prostu inne długości. Lepiej mieć to na uwadze. Właśnie ja od tego mam matę magnesową. Dlatego sobie mogę po prostu ustawić w każdym miejscu, w jakim jest położona śrubeczka na naszym telefonie, więc na pewno sobie nie pomylę naszych śrubek. Tutaj w tym przypadku. Ale myślę, że większość jest tej samej długości, więc raczej z tym problemu nie będziecie mieli. Śrubki się odkręca tutaj jest bardzo oporowo, więc taki śrubokręcik malutki jednego razowego użytku na pewno tutaj nie pomoże. Musicie tu już mieć zaawansowany sprzęt. W tym przypadku widzę, że puszcza wszystko. Aż mnie ręka zabolała. Tutaj podnosimy całość. Tu widzimy, że już nam wszystko puściło. Raczej we wszystkich miejscach. Tu chyba jeszcze jedno w tym miejscu. I tutaj.
O, jak widzicie, ten cały nasz podzespół wraz z wyświetlaczem nam już puścił. I wszystkie te nasze śrubki możemy sobie odłożyć na bok. Tak mówiłem, w takim miejscu, by po prostu sobie jej nie pogubić. One są wszystkie takie same długości, tylko tutaj widzimy, w jednym miejscu jest inna długość, ale to się oznacza, widzimy kolorem złotym. I tak to wygląda, jeśli chodzi o płytę główną w Nokii 5510. Naprawdę mega tutaj zaawansowana, że tak powiem, dlatego że w większości Nokii z tego okresu są banalnie proste, a tutaj widzimy troszkę więcej rzeczy na płycie głównej, klawisze boczne, no i wygląda znacznie inaczej. Tu mamy głośniczek główny w tym miejscu. I tutaj jeszcze mamy drugą płytę. Co ciekawe, zobaczcie, tam wszystko puściło. Nam kostka wyleciała, kostka od słuchawek. Tu była w tym miejscu. I tutaj mamy jeszcze drugą płytę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tu jest ten tylny korpusik. I tutaj w tylnym korpusiku mamy, widzicie, kostkę właśnie od słuchawek, kostkę od drugich słuchawek i tą całą kostkę od ładowania USB i tak dalej. Wszystko oczywiście jest w bardzo prosty sposób, wymienne, więc sobie możemy wymienić. I tutaj widzimy, tak jakby była zwykła, normalna Nokia. Zobaczcie, gdyby nie było tego całego korpusu, tego dużego, to tutaj mamy tak jakby normalną, zwykłą Nokię takiej postury. Zobaczcie. I tutaj sobie oczywiście możemy też tą płytę drugą wymienić. Tutaj mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę do odkręcenia. Odkręcamy sobie te śrubeczki. I wyciągamy na bok, oczywiście odkładamy w inne miejsce, niż te wcześniejsze śrubeczki czarne, żeby nam się tutaj nie pomyliło po prostu. I tutaj widzimy, że odłączamy tą drugą płytę. To jest taka chyba płyta jak od Nokii 3310, taka sama. Są to jakby dwie płyty główne i tu widzimy drugi korpusik. I w tym korpusiku mamy złącze, tutaj nasze karty SIM, głośnik główny, następnie widzimy wibracje, styki, tutaj złącze naszej baterii i tutaj naszą płytę główną wraz z ramką. Płyta główna taka troszkę uproszczona, jak z Nokii 3310. Bardzo ciekawa Nokia, jak widzicie, naprawdę bardzo ciekawa w tym przypadku. No i teraz założymy z powrotem w odwrotnej kolejności nasz telefonik, ale jeszcze sobie sprawdzimy tutaj ten cały przód. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu oczywiście możemy sobie jeszcze podwadzić. To jest mocowanie z tej strony. Tutaj sobie podwadzamy i zobaczcie, że możemy jeszcze tutaj wszystko odłączyć. Jeszcze mamy blokady u samej góry. Pamiętajcie, by to nie robić na siłę, bo można je po prostu wszystkie uszkodzić, a później już nie będzie tak mocno te blokady trzymały. Tutaj sobie odłączamy te blokady. Tutaj dość ciężko, żeby puściło, ale sobie podwadzimy tutaj delikatnie. I tutaj zobaczcie, nam puściło już. I tu widzimy cały ten podzespół. Tu ponownie telefonik włączyć. Ciekawe, czy nam się włączy. Ale tym razem widzę, że nam się udało. Tak myślę przynajmniej. Tak jest. No to na dzisiaj tyle. Cześć.